Cześć kochani! Zapraszam Was dzisiaj na niestandardowy tutorial, ale od początku. Wszystko zaczęło się od tych rogów. Szykuję pewną serię, nie powiem Wam jeszcze jaką, ale tam będzie dużo rogatych postaci i te rogi są różne. Powinny być za każdym razem po prostu custom made do postaci, nie takie wiecie standardowe rogi, które mogłabym dostać na Allegro czy w innym charakteryzatorskim sklepie, więc wzięłam ten temat na warsztat. To są tak zwane testowe rogi, tak jak widzicie. Zastanawiałam się, które użyć materiały, żeby te rogi podczas rzeźbienia były plastyczne, no i co potem na nie nałożyć, żeby dać im jakąś fakturę, pokazać te wszystkie przejścia, jak to wszystko zrobić. No i potem jak też je malować, tak żeby też nie były po prostu totalnie płaskie, brązowe albo czarne. Więc to były testowe rogi, tak żeby po prostu się nauczyć co i jak. Więc jak już miałam rogi, a były one brązowe, to przypomniało mi się, że mam taką niebieską perukę. Niebieską perukę do Jinx. Ponieważ kiedyś zrobiłam jej tutorial i nigdy go nie opublikowałam. Bo efekt nie był taki jak chciałam. Jeśli miałabym ocenić w skali od 1 do 10 jak zła jest ta peruka, którą zamówiłam, no to tak 100. Peruka była raz ciężka, bardzo tani włos, właściwie turboplastikowy tani włos, więc od samego patrzenia się plątał. No i ta grzywka, która była jakby straszna. Też miałam takie podejście jeszcze przed zrobieniem Jinx. Może wytnę ten przód i sama utkam przód tej grzywki, tak żeby on wyglądał fajnie, żeby dało się go przylepić, ale ostatecznie zrezygnowałam z tej postaci. Przypomniało mi się, że mam tą perukę odłożoną na stercie moich wszystkich perułek i nigdy jej nie użyłam, więc jakby trochę nie mam nic do stracenia, bo nie będę robić już Jinx i stwierdziłam, że a może by tak te rogi i tą perukę tak, no i powstał ten faun. Dajcie mi znać w komentarzu pod spodem, czy chcecie tutorial na rogi DIY. Więc zapraszam Was na tutorial, który był tutorialem bardzo spontanicznym i mam nadzieję, że Wam się spodoba.